Witam ponownie. Dzisiaj wrócimy sobie do zawartości pudełka Biway. Mianowicie chodzi o akcesoria do kamer sportowych. Jakiś czas temu robiłem unboxing tego zestawu. Minął pewien okres czasu i troszeczkę się pobawiłem z tymi wszystkimi elementami, poużywałem ich. Na początku nie byłem w stanie powiedzieć wiele o trwałości, o jakości wykonania tych elementów, z tego względu, że nie miałem z nimi wcześniej do czynienia, natomiast po paru tygodniach mogę coś więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie jakościowe i użytkowe tychże elementów. Jak to się przedstawia w praktycznym użytkowaniu. Tak jak już wcześniej mówiłem, tych elementów jest stosunkowo sporo. Mnie nie udało się wykorzystać wszystkich w praktyce, ale większość przetestowałem, pobawiłem się troszeczkę, był montaż, demontaż wielokrotny tych elementów i po tych kilkunastu dniach użytkowania kamery chciałbym się z Wami podzielić kilkoma wskazówkami, spostrzeżeniami. Z całego zestawu chciałbym Wam pokazać te elementy, które mnie osobiście wprawiają w zakłopotanie i mam do nich zastrzeżenia. Na pierwszy ogień pójdzie statyw. Element, dopóki się go nie zacznie używać, wygląda ok. Natomiast już przy kilkukrotnym rozłożeniu nóżek, górna powierzchnia na przykład tej rurki zaczyna się rozbijać, jest coraz większa, przez co nóżka w kształcie tej rurki traci stabilność. Ma tendencję do wypadania. Ja bym chciał teraz rozłożyć tą nóżkę, no to muszę ją chwycić po prostu za dwa końce i rozłożyć. Cały czas ta nóżka się tutaj rusza, więc przypuszczam, że jeszcze kilka razy rozłożenie i złożenie spowoduje to, że ta nóżka całkiem odpadnie. Kolejnym defektem, który zauważyłem w tym statywie, jest śruba blokująca ten przegub kulowy, który jest w środku. Prawda? Próbuję zablokować ten przegub kulowy. Śruba już jest praktycznie cała dokręcona. I dalej mam możliwość swobodnego ruchu. Próbuję na siłę dokręcić tą boczną śrubę. Zaczyna się wyrywać już ten plastikowy uchwyt. I dalej nie ma tutaj żadnego oporu. Prawda? Jeszcze mocniej, już widzę, że doszedłem praktycznie do końca gwintu. No, nie jest to, co powinno być. Jakość tego statywu jest w skali od 1 do powiedzmy 6. Jak dla mnie 0. Zblokowane na maksa. No mogę co prawda rozłożyć te nóżki z wielkim trudem, coraz większym trudem w miarę używania, no ale sama kamerka, mimo zblokowanej śruby bocznej, także statyw jest praktycznie do wyrzucenia z tego zestawu. Mogą go w ogóle nie dodawać. Szkoda tylko miejsca w pudełku. Statyw aluminiowy, ażurowa konstrukcja, nie do użytku. Szkoda, bo akurat statyw to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jaka się przydaje do kamerki. Kolejnym elementem, który też wprawia mnie w delikatne zakłopotanie, jest ten teleskopowy wysięgnik. Ja nie używałem go dużo razy, ale zauważyłem już coraz większą trudność w jego rozłożeniu. Niektóre segmenty pracują płynnie, natomiast niektóre segmenty zaczynają się powoli przycierać
Nie wiem, jak będzie z czasem, ale no jest to dosyć uciążliwe. Sama głowica, gdzie jest zamocowana kamera, jest w miarę ok. Wygląda na to, że jest to lepiej wykonane niż w przypadku statywu, który wyrzuciłem do kosza. Śruba, która blokuje obrót, jest stosunkowo mocna. Poza tym w środku po odblokowaniu czujemy przeskakujące ząbki, czyli jak gdyby ta głowica ma blokadę w środku. Po zblokowaniu śrubą jeszcze ząbki się zazębiają, które są w środku i jest to dosyć trwale umocowane. Więc w przypadku tego wysięgnika jedyne jakie zastrzeżenie moje na razie jest, to jest to, że te elementy teleskopowe rozsuwane zaczynają się przecierać. Nie smarowałem tego jeszcze żadnym delikatnym smarem czy olejkiem, z tego względu, że obawiam się, że ta kamera zacznie mi się później po nasmarowaniu samoczynnie, tak jak teraz, obracać. Prawda? Mimo tego, że te elementy ciężko chodzą, są takie miejsca, położenia, że kamerka praktycznie jest w stanie się sama obrócić wokół własnej osi. Także to jest druga rzecz z tej paczki, która ocenę użytkową uzyskuje stosunkowo niską. Jeżeli chodzi o śruby dostarczone w zestawie, to jak do tej pory nie miałem z nimi większych problemów. Dokładnie chodzi mi o sytuację, kiedy rdzeń śruby zaczyna się obracać niezależnie od plastikowego pokrętła. Akurat nie w tym zestawie, ale miałem do czynienia z takimi śrubami, kiedy dokręcając podstawę nie mogłem jej dokręcić, nie mogłem zblokować, bo po pewnym czasie pokrętło plastikowe pracowało niezależnie od śruby, która była w nim zewnątrz. Sytuację ratowała kropelka kleju jakiegoś dwuskładnikowego, czy nawet super glue i wtedy ta śruba była z powrotem zblokowana razem z pokrętłem. W tym zestawie jeszcze takiej sytuacji nie miałem, natomiast problem z nakrętkami jak najbardziej. Trzeba bardzo uważać, jak wkręcamy te śruby w nakrętki, aby ich nie uszkodzić. Chciałem dwa słowa powiedzieć na temat tej opaski na ramię. No sama opaska w sensie wykonania i tego rzepa nie ma nic do zarzucenia. Bardziej chciałbym się skupić na tym elemencie, który jest zbudowany w tą podstawę obrotową. Są pozycje, gdzie podstawa jest naprawdę trwale zablokowana, ale jeżeli przekręcimy na przykład o 90 stopni, to tu już jest jakieś miejsce takie wyraźnie luźne, gdzie kamerka może się samoczynnie obracać, a jeżeli nie, to będzie drgała. No, według mnie jest to niedopuszczalne. Przekręcam jeszcze raz o 90 stopni, jest troszeczkę ciaśniej. Są jeszcze możliwe ruchy na boki, ale już jest zdecydowanie ciaśniej. Znowu o 90 stopni i wpadamy w wibrację. Także ten element też według mnie nie spełnia swojego zadania. Nie mam zastrzeżeń do bojki wypornościowej. Pracuję bez zarzutu. Nie mam zastrzeżeń do tej opaski, którą zakłada się na rower. Plastikowe elementy niepołamane, nieukruszone, w porządku. To samo dotyczy przegubów. Wszystkie zaczaski są na trwałe zamocowane. No tu akurat mam oryginalny element z GoPro. Porównując jakość wykonania, można zobaczyć, że jest to praktycznie lustrzane odbicie elementu.
Nie wiem, z jakiego plastiku jest, z jakiego materiału jest wykonany element nieoryginalny, ale wygląda praktycznie identycznie. Dostarczone do zestawu taśmy dwustronne są w miarę mocne, nie odklejają się też tutaj do tych taśm. Jak na razie, zastrzegam, nie mam zastrzeżeń. Jak widzicie, nie mam ze sobą tutaj przystawki, która też była dostarczona do zestawu. Przystawkę zamontowałem w samochodzie na przedniej szybie. Jak do tej pory trzyma, nie odpada. Nie było takiej sytuacji, żeby kamera mi spadła czy zmieniła pozycję. Także jeżeli chodzi o przystawkę, ktoś pytał mnie, jak trzyma, więc odpowiadam, że trzyma tak dobrze, że no, nie wyciągałem jej od momentu, kiedy ją zapiąłem. I jak na razie ta przystawka spełnia swoje zadanie. Tak jak wcześniej wspomniałem, jedyną rzeczą, którą zrobiłem przed jej przyssaniem, to było lekkie, leciutkie zwilżenie wodą i jak na razie mam spokój. Nic się z nią złego nie dzieje. To tyle, jeżeli chodzi o zestaw tych akcesoriów. Sami ocencie, czy warto pójść tą drogą, czy raczej zaopatrywać się w oryginalne rzeczy. Kwestia zawsze jest wyboru między ceną a jakością. Wybór należy do Was. Ja tylko mogę powiedzieć z własnego odczucia, że na 75, no może przesadzam, 70% jestem zadowolony z zestawu. Gdyby jeszcze do tego ten statyw trójnożny był do użytkowania, to mógłbym powiedzieć, że pieniądze nie były wyrzucone w błoto. Reasumując, z całego zestawu, który przygotował B-Way, można wyrzucić do kosza od razu statyw trójnożny, nie nadaje się do niczego. Są zastrzeżenia co do wysięgnika teleskopowego. Oraz problem z nakrętkami oraz z długością niektórych śrub. W przypadku niektórych śrub brakuje dosłownie 5 mm, aby poprawnie śruba współpracowała z nakrętką. To tyle. Jeżeli komuś nie zależy na statywie, na wysięgniku, jeżeli ktoś potrafi poświęcić chwilę dłużej, aby poprawnie wkręcać śruby w nakrętki, taki zestaw B-Waya będzie zapewne służył. Jeżeli ktoś kładzie nacisk na idealne wykonanie, no to może się 2 razy zastanowić, zanim ten zestaw sobie zakupi.